Jak jest mu bardzo dobrze, to klika, daje buziaka, się od razu nastawia. Powiedział mi już wielokrotnie na tablecie: kocham cię. I teraz swojej przyszywanej siostrze przy każdym śniadaniu mówi: kocham cię. I tak jest szczęśliwy, jak ona mu odkliknie: też cię kocham. I ona to też powie werbalnie. Ale to musi być rozwalające. To jest rozwalające. To nie mija, nie? W sensie rozwala mi to za każdym razem. Halo, tu Autyzm, czyli podcast Fundacji 515 km. Dzięki, że do nas wpadliście. Jak już Was tutaj mamy, to subskrybujcie kanał. YouTube przypomni Wam wtedy o każdej naszej nowej publikacji. Dzisiaj będzie o komunikacji alternatywnej. Ze mną wyjątkowa mama. No, wszystkie mamy są wyjątkowe, ale powinna być zapracowana, aktywna, próbująca zmienić świat, a na pewno rzeczywistość wielu rodzin. Aleksandra Adamczyk, oligofrenopedagogzka, terapeutka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, trenerka szkoli, wspiera rodziców i nauczycieli, terapeutka w nurcie Gestalt w trakcie szkolenia, a prywatnie mama 16-letniego tatka w spektrum autyzmu, opisująca ich wyzwania na blogu Tatkowi od serca. Tak, witam, cześć. Czy możemy zacząć od tej, no tak przypuszczam, najważniejszej roli w Twoim życiu? Ale ma to sens, bo to życie Cię tak doprowadziło do punktu zawodowego, w którym jesteś. Tadzik, w ogóle pięknie odmieniasz Tadzik przez wszystkie przypadki na blogach. Tak ciepło o swoim synu piszesz. Tadzik ma autyzm i niepełnosprawności sprzężone. Czy możesz o tym opowiedzieć? To zacznę od tego, że dlatego trochę wybrałam to imię, że można je odmieniać w zależności od nastroju i od tego, czy mam go ochoty na chwilę, właśnie w tej chwili udusić i wtedy jest Tadeksem, Tadzimierzem, czy właśnie jest Tadziuniem i Tadzinkiem, kiedy właśnie mi się przypomina, jaki był malutki. Od początku, może kiedy się dowiedziałaś o chorobach tatka? No, dowiedziałam się bardzo wcześnie, dowiedziałam się w 16 tygodniu ciąży, kiedy na USG wyszło, że coś jest z serduszkiem. A tam w ogóle chyba śmieszna historia, bo z badań z krwi wyszło, że będzie miał zespół Downa, to tam zaczęło się śledztwo, potem okazało się, że pomyłka, ale przez to, że pomyłka, no to zaczęli go badać. I tak summa summarum wyszło, już w 20 tygodniu było wiadomo, że będzie miał zespół niedorozwoju lewego serca, czyli nie będzie miał lewej połowy serca. Jest to wada letalna, to się wtedy chyba nazywało, czyli taka, która prowadzi do śmierci. I wtedy trzeba było dokonać wyboru, no bo opcja jest taka, że po urodzeniu musi mieć operację pierwszą, tak mniej więcej w 3 tygodniu, o ile dobrze pamiętam. Może się teraz te procedury zmieniły, a wtedy taka była, taką mam informację, że pierwsza operacja w wieku mniej więcej 3-2 tygodni, potem w wieku 6 miesięcy druga i trzecia w wieku 2 lat. One wszystkie dążą do tego, aby tak zmienić krążenie w całym ciele, żeby krew lecąc do płuc omijała serce i dopiero z tlenem leciała do tej prawej zostawionej połówki, która ją wyrzuca na system. I to się robi stopniowo, bo to jest szok dla organizmu i z jakichś innych powodów, których ja już nie ogarniam medycznie. Już nie pamiętam. Kiedyś tym byłam dobra, ale na szczęście nie muszę o tym pamiętać teraz. No i to był taki najgorszy moment chyba. No i co? I potem miał pierwszą operację, poszło niezbyt zgodnie z planem. Miał bardzo trudny ten początek. Właściwie pierwsze pół roku spędził na intensywnej terapii z krótkimi przerwami na zwykły oddział. Był cały czas na tlenie, na lekach wspomagających w ogóle krążenie, bicie serca. W związku z tym przyspieszono tą drugą operację, żeby go odciążyć bardziej, bo już nie widziano sposobu, jak mu pomóc. Po drugiej operacji złapał sepsę, więc kolejne pół roku był na intensywnej terapii. 2 miesiące w śpiączce, kilkanaście razy reanimowany. No i wypisali nas do domu, jak miał roczek, na tlenie. W związku z tym nasze wyjścia, poszukiwania jakiekolwiek, no to była masakra, no bo jechałam z nim do dentysty, wszystkie zęby mu wyszły popsute z taką butlą, z tlenem na kabelkach. To było trudne do ogarnięcia. Trzecia operacja przyniosła ulgę.
Po 3 tygodniach od operacji byliśmy w domu bez tlenu. Wkrótce potem zaczął chodzić, co oznaczało, to był taki dobry sygnał, że tak się wzmocnił, że mógł się spionizować. Pierwsze kroki w Bieszczadach postawił w związku z moją miłością do góry i tak dalej, więc to też było takie fajne. W jakim wieku? 3 lata miał, jak zaczął chodzić. No ale miał być dzieckiem leżącym, więc to był taki mały cud. I takie te cuda powoli się zdarzały. Jednocześnie przychodziły złe wiadomości, nie? W wieku tam... On miał roczek, jak wyszedł ze szpitala, to tak mniej więcej po pół roku zorientowałam się, że on chyba nie słyszy. No i tam długa procedura badań, utrudniona właśnie, że był uziemiony tym tlenem. No ale okazało się, że jest głuchy całkowicie. Aparaty słuchowe nie przynosiły wielkiej poprawy. Rzucał nimi na odległość, to była masakra. No, śmieszne to było trochę. Teraz tak to z rozrzewnieniem wspominam, nie? Że był taki wkurzony, że mu coś wkładam do ucha, że leciało przez cały pokój. No ale jakby zainteresowałam się też implantami wtedy ślimakowymi. Niestety w Kajetanach nie było możliwości ich wszczepienia, bo nie mieli zabezpieczenia kardiologicznego. Tam wychodziły różne komplikacje. Dużo trudnych słów wtedy też usłyszałam dla mnie o nim. Co takiego ci zapadło w pamięci? Że nie warto. To było okropne, że nie warto mu wszczepiać, bo on jest tak niepełnosprawny, że nie będzie mówić. Po co? No ale wtedy znowu pan profesor Malec się wkurzył i implant też miał wszczepiony w Niemczech i tam nie było problemu i tam warto było. I to był też jakiś cud, bo to wszystko trzeba było zebrać kasę. Prowadziłam zbiórki i wielu ludzi mi pomogło. I to wtedy też tak dla takiej Zosi Samosi, jaką byłam, to Tadeusz mnie zmusił tego, żebym się nauczyła czerpać od ludzi. I to też teraz się wzruszam, jak to mówię, bo to było poruszające, że wystarczy wysłać do ludzi, do świata znak, potrzebuję pomocy i oni się znajdują. No, to jest jedna z lekcji, którą mi Tadeusz udzielił. Matka, proś. Nie musisz być sama, nie? Kiedy w tym wszystkim autyzm się pojawił? Też szybko. To pierwsza pani neurolog, która go badała, mówiła, że on ma takie cechy ze spektrum autyzmu. Ja sobie myślę, co ona tam wie, tyle przeszedł. To niemożliwe. On jest po prostu, wiedziałam, że będzie niepełnosprawny intelektualnie, że to głowa oberwała bardzo i w związku z miał wylew w czasie tej śpiączki do lewej półkuli i te reanimacje. No, nie mam wiedzy medycznej, ale jakieś wyobrażenie z filmów, choć miałam, że to się musi odbić na nim, nie? No, ale to spektrum później w wieku, nie wiem, 3 lat to już było pewne, nie? 3-4 latka już było pewne, że to jest. Jak też się objawiało? Miał mnie w dupie, nie? Trudno z nim było nawiązać kontakt, taki wzrokowy nawet. Miał takie bardzo schematyczne zabawy, nie? Zabawa według naszego rozumienia, jak powinna wyglądać, zabawa z tą wymianą, radością taką ofen pokazywaną, no to nie była dla niego dużą trudnością. Nie układał zabawki w szeregi i spróbuj się wtrącić. Nie ma szans. Hipciu miał być tak, świnka tak. I no to tak mówię, kurde, ale wygląda na autyzm. Nie. No i po czym jeszcze, no i oczywiście nie było mowy, no ale to sobie tłumaczyłam brakiem słuchu, brakiem stymulowania wtedy jeszcze tego słuchu. To miał dużo takie też trudności sensoryczne. Trudno go było przytulić, nie chciał tego. Dużo jedzenia było dla niego trudnością, nie? Widziałam go karmię i on jakoś tak nie bardzo z tym jedzeniem. Niektóre w ogóle odrzucał. Dużo wąchał, nie? Tego wąchania potrzebował dużo. I znowu łatwo mi to było sobie wytłumaczyć tymi przejściami szpitalnymi, nie? Nie pozwala się dotknąć, bo był kuty, czasem 5 razy dziennie, bo mu także żyłki szczelały. Więc to jest z tego. No dużo sobie tam próbowałam to wytłumaczyć, że to może nie autyzm, ale później w końcu chyba jak miał 4 lata, to w końcu trafiłam na taką poradnię, z którą mi było bardzo po drodze, która tak z serca mi pasowała, jakby ich podejście, tryb ich pracy. To była Fundacja Prodeste w Opolu wówczas. No i oni zrobili mu taką bardzo porządną diagnozę funkcjonalną. Pomogli mi przejść przez tą diagnozę, za pogodzenie się. No właściwie to uratowali nam, myślę, dzieciństwo, nie? Właśnie skupiamy się teraz na tatku, opowiadając to, ale moje myśli ciągle są jakoś tak przy tobie.
Jak ty udźwignęłaś te lata, gdzie Tadek ma pół serca, ale domyślam się, że twoje serce też stanęło i to nie raz. No, trochę mnie zatyka nawet, jak mam o tym opowiadać, nie? To są takie rzeczy, do których już nie lubię wracać. Ja w tym szpitalu się zamroziłam. Tam było bardzo trudno. To był trudny oddział też, nie? Potem jak wyszliśmy do domu, to w ogóle nie wiedziałam, gdzie mam przód, gdzie tył. W sensie byłam skoncentrowana na tym małym człowieku, który jest podłączony kabelkami w domu do tlenu i nie wiadomo, co robić. No, działałam na jakimś automacie, wydaje mi się. I jakiś instynkt kazał mi szukać dla niego pomocy. Natomiast o sobie to ja wtedy niewiele myślałam. Oprócz tego, żeby zjeść i tam jakoś funkcjonować, to nie zastanawiałam się wtedy, nie? Myślę, może to też wynikało z tego, że byłam mimo wszystko młoda, nie? I tak ciężko mi to było ogarnąć jakimś głębszym spojrzeniem, nie? Natomiast takim zwrotem było to, że w tej właśnie Fundacji Prodesty, do której trafiliśmy, po paru zajęciach, taka młoda terapeutka, chyba wtedy w ogóle wolontariuszka wtedy, po paru zajęciach miałam z nią konsultację i ona tak ze mną kawa na ławę wsiadła i mówi tak: Ola, no możemy mieć tu zajęcia. Ja co tydzień jeździłam do Opola, byłam tak zdesperowana, żeby mieć u nich zajęcia, bo na Śląsku nic takiego nie znalazłam. Ludzi tak pracujących na relacji, na bliskości, nie behawioralnie. No mówi, wiem, że ci zależy tutaj, żeby Tadek miał tu zajęcia, ale jak nie pójdziesz na terapię, to go wywalamy. Bank. Ja bym tak w życiu teraz jako zawodowiec już nie zrobiła. A ona zaryzykowała. Nie zostawiła mnie tak samo. Tu masz namiarę na terapeutkę, ona była u nas na szkoleniu, jest z Katowic. Za tydzień dajesz mi znak, kiedy tam się do niej umówiłaś. O Boże. I co teraz? Ja nie potrzebuję? Ja na terapię? Przecież to Tadek jest, no. Ale byłam bardzo zdesperowana, żeby Tadzio był pod ich opieką. Więc mówię, dobra. Bardzo mądra kobieta. Tak. Myślę, że ryzykantka, nie? Bo mogłam się obrazić, nie? Mogłam powiedzieć, co mi tu gówniara będzie rozkazywać, nie? To myślę, że ona by tam znalazła sposób, żeby do ciebie dotrzeć i cię tak nie puścić samej w świat. Może tak być, no. Więc, no i poszłam, zgłosiłam się, zaczęłam chodzić na terapię i okazało się, że jestem w grubej depresji. Że ja tak działałam na automacie, to było całkowite zamrożenie, bo ja już nie byłam w stanie czuć. To, co czułam, było nie do ogarnięcia dla mnie, nie? No i ta terapia też myślę, że mi uratowała życie. I powoli zaczęłam po pierwsze łapać ze sobą kontakt, dbać o siebie, czuć, przepłakiwać, co trzeba było przepłakać, pozłościć się na to, co trzeba było się zezłościć. No powiem banał, nie? No ale jeżeli ja się lepiej czuję, jestem w kontakcie ze sobą, wiem, co czuję, no to też lepiej czuje to dziecko. Mało tego, ono widzi, że mama jest żywym człowiekiem, a nie duchem, więc też zaczyna się tworzyć inna relacja, nie? Inne połączenie. No i wtedy zaczęło się jakoś mocno zmieniać, nie? I tutaj ja bym chciała powiedzieć, słuchajcie nas oczywiście dalej, bo będziemy dalej o terapii i autyzmie i tak dalej, ale myślę, że warto tknąć teraz taką nadzieję i powiedzieć, że jesteś szczęśliwą mężatką, jesteś świeżo po ślubie, jesteś świeżo po podróży poślubnej, wyrwałaś się na... Ile byliście na tych rowerach? 9 dni. 9 dni, we dwójeczkę, do Francji, że kurczę, da się, że jesteś szczęśliwa, promieniejesz i chciałabym, żeby tutaj padł taki akcent nadziei, że słuchajcie nas dalej, bo ta kobieta doszła do takiego momentu. No, też się cieszę bardzo. Też chciałabym to jakoś uszanować też to, że Tadzio ma tatę, mojego pierwszego męża. No i nie wyszło nam. I też to uznaję za jakąś tam osobistą porażkę. Natomiast no, życie trwa dalej, nie? I to, że no, chciałam być szczęśliwa, nie? Szukałam tej miłości. Mhm. I to się po prostu robi, w sensie trzeba szukać, nie? Tak. I macie
dobre relacje i Tadek z tatą i wy. I wracamy teraz do historii, do chronologii. Weszliście w terapię? Tadek. No tak, Tadek z Tatkiem jeździłam co tydzień do Opola. On tam miał swoje zajęcia. Terapia to była taka terapia relacyjna, polegała na tym, żeby on dostrzegł. W sumie to jest też trochę o tym, jak ja teraz pracuję, więc może trochę więcej powiem. Żeby on z zainteresowania przedmiotami przekierował uwagę na żywego człowieka. Że można czuć się bezpiecznie w kontakcie z drugim człowiekiem. Że on jest po to, żeby mnie widzieć, słyszeć, pomóc mi spełniać moje potrzeby, pomóc mi w przeżywaniu jakichś emocji. Co oni siedzieli na dywanie i się bawili. Tadek chciał stać przy oknie, patrzeć na drzewa na wietrze. To ma do dzisiaj, bardzo lubi obserwować drzewa. Więc ta terapeutka stała z nim przy oknie i obserwowali sobie te drzewa. Ona tam komentowała. Jeżeli on się zachwycał, to ona się z nim zachwycała, bo o co chodzi? Żeby podzielić te emocje, nie? Że ja się czymś zachwycam i wow, ten drugi człowiek też się potrafi ze mną zachwycać. To jest taka pierwsza wymiana, nie? Robimy coś wspólnie i to, co ja robię, jest ważne, się okazuje, nie? Albo ja układam w te szeregi, to ona układa ze mną. Tam potem, nie, ona sobie może układać inaczej, może mi coś popsuć, możemy się tutaj dyskutować na ten temat, ale pierwszy taki etap, żebym ja się mógł poczuć widziany i słyszany taki, jakim jestem, nie? Taki jestem wzięty, taki jestem akceptowany i taki mogę być. Nie trzeba mnie zmieniać, nie? I on tak powolutku zaczął patrzeć, zwracać uwagę na to, co robią ludzie, a nie tylko przedmioty. Z czasem, jak ja nie burzyłam, robiłam to samo, ona mi mówiła jasno, co mam zrobić w domu i tak robiłam, nie? W sensie bawiłam się tak, jak on chciał. Wiadomo, że byłam też takim dorosłym przewodnikiem, nie? Nie było tak, że cały dom był postawiony na życzenie Tadeusza, na uszach, nie? Jakie zasady ja wyznaczałam, jakiegoś porządku dnia pilnowałam. Oczywiście znowu informując go o tym, rysowaliśmy, wyklejaliśmy w symbolach plany dnia, żeby on wiedział, co po czym następuje, czuł się bezpiecznie, żeby potem zaczął dyskutować po swojemu w tych planach dnia. Ja powiem taką śmieszną sytuację, bo to było takie dla mnie taki jeden z pierwszych sygnałów, kiedy sobie pomyślałam, kurde, to działa. I on ma głos, nie? Układam mu plan dnia. Mieliśmy na ścianie, tam narysowałam czarną farbą taką tablicową, pomalowałam, przykleiłam na to rzepy, żeby był kontrast, bo miał też zaburzenia widzenia, więc żeby te symbole były widoczne. I tam układam, nie śniadanko, coś tam i zdjęcie babci, że przyjdzie do niego babcia. I coś tam dalej. Ale on podchodzi, bierze tą babcię i pod łóżko. Nie, Tadek, no babcia musi być, bo ja muszę gdzieś tam wyjść. I przyklejam na nowo tą babcię. On bierze jej pod łóżko. No jakoś mnie tknęło. Ja mówię, dobra, chyba nie chcesz tej babci. No i telefon. Czy coś tam się stało, mama, jak żeście ostatnio razem zostali? Nie, wszystko w porządku. Weź nie ściemniaj, nie wrzucę cię pod łóżko, bo jest na ciebie obrażony. Trochę żeśmy się pokłócili tam o zupę. I teraz, gdyby on mi tego nie pokazał w ten sposób, który był dostępny, to bym... Ja wiem, że też mama dla mojego spokoju nie chciała mi powiedzieć o tym, że się pokłócili, że była jakaś scena i tak dalej. Też chciała zadbać o mnie w tym, nie? No ale dzięki temu można było pogadać, nie? Że okej, ja się z nim pokłóciłam, mówię, dobra, to ja z nim udobrucham go, nie? Jak ich pogodziłaś? No nie, no tu trochę mu powiedziałam, że babcia musi przyjść, bo że fajnie, że mi powiedział, że nie powiem babci, żeby cię nie karmiła zupą. I babcia starała się też, już wiedziała, że Tadek zakapował. Więc też przyszła do niego z innym nastawieniem. Była dużo starała się to naprawić. No tak jak się z kimś pokłócimy, też się potem staramy to naprawić. Jesteśmy przymilni i tak dalej. No i to dogadali się i dogadują się do dzisiaj, nie? Ale to było takie dla mnie, okej, to działa, nie? Że wystarczy dać mu cokolwiek do ręki i to używać, i pokazywać, modelować. I on, jak będzie miał to w zasobach, ten koncept zatrybi, to on tego użyje. Komunikacja alternatywna. Tak się zaczęła wasza przygoda, tak? Z komunikacją alternatywną. Powiedzmy może naszym widzom i słuchaczom, co to właściwie jest. Komunikacja alternatywna i wspomagająca to jest taki dział pedagogiki, niektórzy mówią logopedii, który służy dla osób, które mają problemy z komunikacją werbalną, mową, aby dać im jakieś narzędzie, jakiś sposób, aby to na jakiś czas lub na zawsze, jeśli nie będzie takich możliwości,
zastąpić i umożliwić wyrażanie się. Czyli mogą to być gesty. Tadek pierwszą komunikacją alternatywną, z jaką się zetknął i z jaką ja się zetknęłam, był migowy, no bo przede wszystkim był głuchy. To są gesty, to są obrazki i obecnie to są programy na różne urządzenia elektroniczne, w których są obrazki, urządzenia produkujące mowę, które są też dużo łatwiejsze w użyciu. Więc to jest cały szereg różnych narzędzi, które mają umożliwić człowiekowi realizację jego potrzeb życiowych inaczej niż mową, tak bym to powiedziała. I to może być okresowe, na przykład dla ludzi, którzy są po różnych zabiegach medycznych i nie mogą mówić. Z afazją. Z afazją, nim zaczną też mówić, czy tam, jeżeli mu potrzebują na stałe. Nigdy nie wiemy też, nie, czy to narzędzie będzie na zawsze, czy tylko na chwilę. Ale pracujemy na tym, co jest tu teraz. Teraz potrzebujemy wspierać, no bo nie możemy poczekać, żeby człowiek zaczął się wyrażać w wieku 15 lat. Nie? Coś trzeba zacząć działać od razu. Więc to jest bardzo dużo narzędzi po to, żeby pomóc człowiekowi realizować umiejętność, która nas moim zdaniem definiuje, nie? To, że Podstawową. wyrażamy się, możemy się ujawniać, mówić o nas, bo to nie jest tylko, że chcę pić, jeść i siku, nie? Ale chodzi o to, żebyśmy mogli powiedzieć, kiedy nam jest dobrze, kiedy nam jest źle, poskarżyć się, zapytać, pochwalić, ponarzekać. No przecież jest milion funkcji językowych, które fajnie by było, żeby zaistniała możliwość ich realizacji. Technologia, elektronika, wszystko idzie do przodu, dlatego mamy oprogramowania na urządzenia elektroniczne, które można personalizować, układać takie pola leksykalne, można powiedzieć, prawda? Zasób słów dziecka i w ten sposób może się komunikować. Masz ze sobą dzisiaj Mówik, to jest polskie oprogramowanie. Możesz Włączyć. pokazać, jak to Pewnie. działa, funkcjonuje? I rozumiem, że taki ma właśnie Tadzik. Tak, Tadzio ma Mówika, to co pokażę tutaj. To jest takie ustawienie fabryczne, czyli jak kupujemy Mówika, to tak wyglądają tablice na początku. Natomiast oczywiście trzeba to zmienić pod dziecko. Każdy powinien mieć indywidualnie ustawione, bo dla tatka na przykład ten układ przycisków byłby bardzo trudny, bo są za małe. On jednak potrzebuje, z racji tego, że jego mała motoryka jest słaba, on kiepsko mu idzie trafianie w to, co chce. Okay. To można całkowicie personalizować. Czy mogę? Tak. To jest dla mnie całkowita nowość, chociaż widziałam już w szkołach specjalnych, że dzieci się tym posługują. Pojawiały się tam, mam nadzieję, że tutaj będzie widać, pojawiały się tam nawet sylwetki dzieci z grupy. No tak, bo wkładamy tam zdjęcia osób ważnych. To jest też trochę tak, że jeżeli ustawię pod konkretne dziecko Mówika, czy jakikolwiek inny program, bo mamy też inne też na rynku, chciałabym to powiedzieć jasno, to trochę jak to poklikamy, to zaczynamy wiedzieć coś o dziecku, nie? Bo tam powinny być zdjęcia bliskich, dalszych osób, takich, które są w jego otoczeniu, czy są ważne, nie? Czyli na przykład, jeżeli trafia do mnie wielbiciel bajek, to ja w osobach mam katalog postaci z bajek i tam dajemy postaci bajek, bo a nuż będzie chciał powiedzieć, co ten, nie wiem, strażak sam, czym ostatnio go zaskoczył, albo że chce sobie o nim pogadać, nie? Czy to ma jakąś pojemność? Nie. Ma swój słownik, chyba teraz 9000 słów, ale nie jestem pewna, który się cały czas poszerza, nie? Bo przy różnych okazjach zespół mówikowy dokłada nowe katalogi. Były mistrzostwa piłki nożnej, to pojawił się nowy katalog związany z mistrzostwami w piłce nożnej i tam można było komentować i gadać z dzieckiem o różnych rzeczach typu Świetnie. spalony i tak dalej. Zdjęcia ważnych miejsc warto dodać. Czy jeżeli są jakieś no też w symbolach rzeczy, które są naprawdę dla dziecka istotne i które on chciałby się upomnieć w ciągu dnia, chciałby o nich opowiedzieć, chciałby się poskarżyć, że ich nie było, to one tam muszą być, nie? Ulubione jedzenie, zabawki, miejsca, bo tych zdjęć też nie może być za dużo, nie? Bo jednak symbol to jest uniwersalne przedstawienie czegoś, nie? A zdjęcie jest konkretnym jednym przedmiotem, nie? To zaraz może spróbujemy coś A kliknij, to nie da się tego popsuć. Ubrania i biżuteria. Biżuteria. Łańcuszek. Nie. Okej. Dzień dobry.
Głodny. Jesteś już głodna? Okej. No widzę, że są tutaj sekcje czasowniki. Tutaj się... No jest to bardzo intuicyjne. Tutaj się wraca wszystko. Wszystko. Aha, że to słowo wszystko. Myślałam, że to jakiś folder. Kliknij sobie na jedzenie na Nie ma. przykład. Jedzenie i picie. Jedzenie i picie. Obiad. Katalog, składniki. Kasza. Masło. Miód. Mięso. Wszystko poparte takimi ikonami, obrazkami. Rozumiem, że można by tu było dodać rzeczy, które... Można dodać. Jeżeli na przykład nie ma jakiegoś Lubimy. symbolu w Moviku, to ja sobie biorę z Google'a, po prostu wpisuję i wychodzą mi propozycje, bo czasem nie będzie jakiegoś skomplikowanego dania, które jest typowe, regionalne, to nie będzie na to symbolu, więc muszę sobie pokombinować, nie? Widzę, że można się wspomagać klawiaturą. Tak, jak najbardziej, ponieważ Movik też jest stworzony z taką intencją, by pomagać dzieciom w używaniu pisma. Bo do tego dążymy też w komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Jeżeli oprócz mowy, co daje nam największą wolność? Pisanie i czytanie, nie? Za ograniczony zbiór literek, nieograniczone możliwości. Więc ja z dziećmi też w dalszym etapie używam klawiatury, próbuję je zachęcić do tego, pokazać im, jaka to jest wolność, nie? Można z czasem zmniejszać symbole, powiększać same podpisy, żeby już się oglądały trochę globalnie te wyrazy, żeby zaczęły czuć fan z tego, że ja coś napiszę, on to przeczyta, nie? Na początku to wygląda tak, że jak ktoś mi... Poczekaj, ja tu skasuję. Wy tego nie widzicie, a ja tu sobie napiszę byle jakie litery. Adwhić. On to przeczyta, jak jest jego kupa śmiechu, nie? Że ja coś napisałem byle co, a to urządzenie to czyta, nie? Ja mam moc, bo też chodzi o to, że komunikacja alternatywna i wspomagająca pomaga dzieciom w utrzymaniu tej mocy sprawczej, nie? Dziecko milczące, czy w ogóle milczący członek rodziny jest najczęściej wykluczanym człowiekiem, nie? I naprawdę trzeba dużej uważności, żeby tak się nie podziało, nie? Ja się do dzisiaj łapię tego. Ja oczywiście tam rodzicom, jeśli pracuję i prowadzę zajęcia, to proszę, żeby dawali dziecku wybór, żeby uwzględniali cokolwiek on zakomunikuje. Pokażę palcem, pokażę wzrokiem. Idźmy za tym, żeby nie utracić u dziecka tego poczucia mocy. Ja coś mogę pokazać, powiedzieć, to będzie wzięte pod uwagę. Żeby on się nie schowało do siebie, nie? I sama się łapię na tym, że nie wiem, ustalamy teraz rodzinnie, co robimy w sobotę, nie? Każdy, moja pasierbica mówi, co by chciała, mąż mówi, co bym chciała. Okej, planujemy i ja muszę mieć dużą uważność. Okej, ale ja muszę zapytać jeszcze Tadeusza. I to wymaga dużo więcej wysiłku. Muszę go zawołać. Nie jest zbyt wylewnym dzieckiem, nie? Więc mówię, Tadek, planujemy, gdzie byś chciał iść. Wchodzę na miejsca, tam mówię, że Maja chce tu, Karol chce tu, a ty co? I wymaga to cierpliwości, bo on się zastanowi. 3 razy zgubi wątek, bo ma znaczną niepełnosprawność intelektualną, więc to też jest trudność, nie? Żeby on nie zgubił wątku, żeby pozostał w uwadze. I to wzięcie go pod uwagę jest wysiłkiem. I łatwo to stracić. I wiesz, życie pędzi, nie? Ubieramy się, cyk, cyk, cyk i już wychodzimy. No a tu trzeba wygospodarować 15 minut, żeby się z nim dogadać, gdzie on chce iść. Ale piękny jest ten szacunek, którym go obdarzasz i ta miłość. No tak, trzeba zwracać na No tak. I na teraz każdego pomyśl, człowieka jak uwagę. ktoś ma w domu 3 dzieci, jedno jest niepełnosprawne i nie mówi. I trzeba wszystko ogarnąć. Ja zawsze stoję w takim rozkroku. Łapię się na tym teraz, że superwizorka mi mówi, ty za bardzo wierzysz rodzicom, musisz być bardziej rygorystyczna, bo nie modelują w domu, nie używają. A ja sobie myślę, to modeluj se babą, jak masz 3 dzieci i męża i trzeba ogarnąć chałupę, nie? No, jestem i trochę po stronie rodzica, no bo znam to z życia, nie? Do dzisiaj, Tadek ma 16 lat, a ja do dzisiaj zdarzają mi się wieczory, że kładę się spać, sobie myślę, za mało zrobiłam. Mogłam więcej. No i ja nie wiem, czy ja się z tego kiedyś wyleczę. I jak siedzę z mamą i mówię, to jedną sytuację dziennie, którą wy modelujecie sobie, bo ja pracuję poprzez metodą modelowania,
czyli to jest wspomagany przekaz językowy. I siedzę sobie z mamą i mówię, znajdź mi jedną sytuację, której możesz wymodelować. Ona mówi, ale ja już jestem tak zmęczona, że już nic więcej nie zrobię. No i co ja mam zrobić, nie? To jest taki dylemat dla mnie gruby, a z drugiej strony jestem profesjonalistką i wiem, że bez modelowania to się nie zadzieje. Jak nie będziemy dzisiaj modelować, to za 15 lat to dziecko nam się nie poskarży, że na przykład ktoś na niego nakrzyczał w szkole, nie? To zanim jeszcze o tym modelowaniu, to powiedz, co byś powiedziała takiej mamie, która się kładzie po całym dniu pełnym wysiłku, aktywności, pracy z dzieckiem i myśli sobie, że za mało zrobiła. Co bym jej powiedziała? No powiedziałabym, z serca bym jej tak powiedziała, że blisko mi do niej, że ją rozumiem. Trudno odpowiedzieć na to krótko, nie? A z takiego z tej profesjonalnej nogi bym jej powiedziała, a co zrobiłaś dzisiaj? Jakby mnie wyliczyła, co zrobiła, to by pewnie się już zorientowała, że dużo zrobiła. Albo dalej uważała, że to jest za mało. To jej zapytałabym, co chciałaby zrobić. Trochę bym ją może urealniła, że pewnych rzeczy się nie da zrobić. I że to, co robi, jest wystarczające. Bo nawet to, że mama mówi, nic nie zrobiłam, tylko dałam im jeść, zawiozłam tu i tam i tak dalej. No, ale bez ciebie by tego nie było. No i masz to nagrane, możesz sobie odtwarzać w tych gorszych chwilach wieczorem. O modelowaniu teraz proszę. To ja mogę gadać teraz godzinami. Dlaczego je tak lubię? Bo to jest taka metoda, która nie nakłada żadnej presji. Wręcz przeciwnie. Mówi o tym, że jak jest presja, to nie pójdzie. Co to jest modelowanie? To jest, wszyscy się uczymy modelowaniem, nie? Dlaczego dziewczynki zaczynają się malować, nie? Rzęsy? No bo mama się maluje, nie? Czyli patrzymy, obserwujemy kogoś, kto jest dla nas ważny, z kim się dobrze czujemy, o kim mamy jakieś dobre wyobrażenie i chcemy to samo, nie? I do dzisiaj tak działamy trochę, nie? Jak słucham i patrzę, co robi moja superwizorka, to mówię, ja też tak chcę, nie? I też tak będę robić. Robimy to wtedy, kiedy ten model jest dla nas ważny, kiedy się czujemy z nim dobrze, bezpiecznie. I nie ma porażek, nie? Czyli jak na przykład dziecko przychodzi do mnie w piątek po południu na zajęciach, jest wyrąbane po całym tygodniu, a tu jeszcze jakieś baby na zajęcia przyjeżdża i siada pod ścianą albo chce tylko się huśtać na huśtawce, to jak ja bym miała jakiś plan działania, że dzisiaj robimy, nie wiem, proszenie, albo dzisiaj robimy nazwę warzyw, a ono mi całym sobą pokazuje nie, to ja bym miała straszne frustrację, porażkę i stres, że ja nic z nim nie umiem zrobić. A tak biorę i modeluję, ty jesteś zmęczony. Ty mi całym sobą mówisz, daj mi spokój. I modeluję, daj mi spokój, jestem zmęczony, nic mi się nie chce. Chcę się tylko huśtać. I już się dzieje i on już ma lekcję, że w takich sytuacjach mogę to powiedzieć i ktoś to usłyszy. Czy to modelowanie to takie kreowanie, adaptowanie się do tej sytuacji zastanej, wyciąganie z tego pozornie układu, z którego nic nie będzie, jednak coś? No tak, trochę tak. Bo też są takie sytuacje na odwrót, kiedy dziecko jest w takim flow, że chce się uczyć i tak dalej. Wtedy sobie, nie wiem, układamy pociąg i ja modeluję, ale ten pociąg szybko jedzie, wolno, ale katastrofa. W zależności od, wiadomo, poziomu językowego, nie? Czy ono naprawdę na razie się uczy tylko samego jednego symbolu pokazywania na to, czy już opisujemy sobie świat, czy budujemy skomplikowane 2-, 3-członowe wypowiedzi. No to ja mam jakby opracowany plan metodyczny, co ja chcę teraz z tym dzieckiem osiągnąć, nie? Do czego dążymy. Natomiast z każdej sytuacji jestem w stanie, używając jego narzędzia, dlaczego jego, żeby on wiedział, gdzie co ma. Bo też się uczymy trochę mięśniowo, nie? Otwierasz telefon i wiesz, gdzie kliknąć, żeby był Facebook, nie? Nie patrzysz, nie szukasz tej ikonki za każdym razem, nie rozpoznajesz jej, nikt ci tam nie przestawia. Więc to samo jest czy w tablecie, czy w książce do komunikacji, bo też je robię, też używam. Czyli pracujesz nad tym oprogramowaniu konkretnym i to modelowanie polega też na tym, że dodajesz, tak, i programujesz trochę
ten layout tego Tak. urządzenia. Tak? Urządzenia czy książki, jeżeli ktoś, są dzieci, z którymi pracuję jeszcze na papierze, więc robię im książki do komunikacji, bo ważne jest to, żeby to nie były latające swobodnie symbole, w których ja mam w No kieszeni. tak, coś uporządkowanego. Ale to, żeby to było jego, żeby z nim wędrowało w świat, nie? Że jeżeli ja zamodeluję, tak jak powiedziałam, jestem zmęczony i tak dalej, żeby on miał to w tym samym miejscu, żeby mógł w szkole też sobie to otworzyć, czy to na kartkach, czy w tablecie i może to zastosować, nie? Kiedyś, jeżeli będzie, uzbiera sobie tyle doświadczeń, że już będzie wiedział, że to może, bo to też jest taka, modelowanie to jest taka inwestycja. Wrzucasz i liczysz, że kiedyś dziecko z tego wyciągnie. I oczywiście zdarza się tak, i to jest trudne w modelowaniu, i to na przykład często słyszę na szkoleniach w przedszkolach, nie? Że panie modelują, a zbiory zbierze szkoła. Nie? Że nie zawsze widzę efekt, bo on musi mieć czas, żeby sobie to podoświadczać, poobserwować, wypróbować. Czasem dzieci zaczynają od tego, że klikają cały czas, albo zaraz po mnie, ale tak jeszcze trochę natychmiastowo to odzorowują, sprawdzają, co się podzieje, jak ja to nacisnę, nie? Jak ta baba zareaguje. Wow, ona na to odpowiada, nie? I buduje w nich to, że masz moc. Jak można wejść w posiadanie takiego Movika? Oczywiście odpowiedź jedna jest prosta. Wziąć i kupić. Tak. Tak? To jest inwestycja rzędu około 3000 razem z urządzeniem. Tak. Rozumiem. Czyli oprogramowanie, urządzenie około 3000 zł. To może być duża kwota dla czegoś portfela. Są jakieś alternatywy i można starać się o wsparcie, prawda? Tak, ponieważ jest to produkt medyczny, proteza mowy, to jest też ważne, że jakby ta nazwa jest dla mnie ważna, ponieważ zdarza się czasem, że Movika czy w ogóle jakiegokolwiek, bo to są też inne programy na tablety, używa cała klasa. Jednego Movika. Tak. No, ale to jest tak jakby jednych okularów. Ja mam okulary, a 2 dzieci, która nie ma okularów, też sobie go będzie używać. Nie, to jest moja, tak jakby ktoś mi grzebał w buzi, nie? To jest moja proteza mowy. Więc jak można dostać dofinansowanie? PEFRON, wniosek od lekarza, czy od pierwszego kontaktu, czy od neurologa, z opisem trudności w komunikacji i PEFRON dofinansowuje, teraz nie chcę skłamać, czy 80, czy 75%, no w każdym razie grubą część. Można wypożyczyć sobie Movika. Są teraz owity okręgowe, coś tam. I one wypożyczają na miesiąc, na 3 miesiące, w zależności ile mają zasobów, żeby Można sobie wypróbować. przetestować. Tak. Można napisać do którejkolwiek fundacji, która dofinansowuje, nie na zasadzie subkonta, tylko dofinansowuje konkretną rzecz. Z tego, co wiem, to i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, i Fundacja Polsat. Nie chciałabym tutaj wymieniać wiele nazw, bo może któraś zmieni zdanie, nie przestanie dofinansować. Natomiast warto próbować. Ja zawsze powtarzam rodzicom, potrzebujesz, próbuj. Oczywiście, że to wymaga znowu wysiłku i czasu, żeby siąść i napisać to pismo. No ale bez wysłania prośby w świat nie dostaniemy odpowiedzi, nie? No tak. Więc to jest taka też możliwość, żeby prosić fundację o dofinansowanie tej części, której na przykład PEFRON nie chce sfinansować. Nie może, bo ma takie zasady. Jest też opcja wypożyczenia samego oprogramowania, czyli kodu do produktu, który się ściąga internetowo na swój używany tablet, jaki bądź. I chyba teraz Movika z biura za 300 na rok. Czyli to nie już, w kwestii roku, jak wydamy te 300 zł, to już nie jest taka kwota. A jak to 3 razy przeciągniemy, czyli 3 lata z rzędu, to dostajemy go na własność. Czyli tak były trochę kupienie na raty. No jak się jest studentem, to można napisać do Movika i ma się licencję na rok też dla siebie za darmo poćwiczyć, jeżeli ktoś jest specjalistą uczącym się. Czyli jest wiele metod. Jeśli macie jakieś pytania, może nie wyłapaliście do końca, jak w końcu uzyskać tego Movika, to piszcie też tam, będziemy odpowiadać. No a jeśli pytania chcecie kierować bezpośrednio do Oli, no to jest to blog Tatkowi od serca, no ale też można cię znaleźć w mediach jako Aleksandra Adamczyk. Adamczyk od jakiegoś czasu. Nie, Adamczyk to jest moje rodowe nazwisko. Ja nie zmieniłam, Okej. bo je lubię i stwierdziłam, że tak, już tak funkcjonuje też w środowisku, nie chciałam, więc... Dobrze, to zostawiamy Aleksandra Adamczyk i już nie wchodzę w szczegóły.
My tak płynnie przeskoczyłyśmy od tej terapii w Opolu do tego, że teraz ty szkolisz. No a kiedy był ten początek? Co dało ten asumpt do tego, że w ogóle pomyślałaś sobie, że ty mogłabyś działać na rzecz rodziców i nauczycieli? No zaczęło się chyba od tego, że z wykształcenia jestem nauczycielem. I zawsze chciałam uczyć. Przed epoką Tadeusza miałam taki epizod, no jakby skończyłam studia w grubym kryzysie ekonomicznym. Wtedy było grube bezrobocie i nie dostałam pracy w zawodzie, ale potem jakoś udało mi się dostać do... Dasz wiarę? Nie dostałaś pracy w zawodzie, tak sobie pomyślałam o nauczycielach i Tak. o tym, co się dzieje teraz. Tak, to wtedy było inaczej. Ale zaczęłam uczyć angielskiego w przedszkolach. I potem poczułam, mówię, kurde, jak ja to chciałabym wrócić do tego uczenia, ale mam frajdę z tego uczenia. No i potem nastąpił Tadeusz i tam parę lat mi wycięło z życiorysu. Natomiast pierwsze zetknięcie się w ogóle Tadeusza i moje z alternatywną komunikacją, to on już był wtedy zaimplantowany chyba. Może troszkę przed, no powiedzmy, że koło 4 roku życia. Pojechałam do takiej pani, ktoś mi tam polecił od alternatywnej komunikacji, bo ten migowy, który mi zalecano, to była abstrakcja. Migowy jest bardzo trudny. Ja się zaczęłam go uczyć dla Tadeusza i sobie myślę, jak ten synek, który nie umie chwycić widelca, ma coś tu na palcach pokazywać, to było nie do ogarnięcia. I pojechałam do tej pani od AAC wtedy, do pani Moniki Broszkiewicz, ona wtedy tu działała na Śląsku. I zaczęłyśmy z prostymi gestami, to był system Makaton. Jeszcze, koniec, pomóż mi. Ja po prostu bawiąc się, pokazywałam mu te gesty. I pierwszego gestu Tadeusz się uczył rok. Tego przeklętego jeszcze. I jak pokazał mi pierwszy raz przy zupie, skończyła się zupa. I ja mówię, i tak wiesz, to już rok trwało. Już miałam różne górki i dołki. I mówię, Tacio, chcesz jeszcze? I on patrzy na mnie, pokazuje jeszcze. Mówię, o Boże, to działa, nie? I zaczęłam drążyć temat. Co dalej, nie? Co po tych 3 gestach? Zobacz, jak konsekwencje, jakie to jest ważne, nie? Żeby się też nie łamać na różnych etapach. Mówisz, rok zajęło ci to. I zastanawiałam się kiedyś, skąd we mnie ta desperacja była. I kiedyś nawet z taką mamą, przyjaciółką obecnie na turnusie dla dzieci z autyzmem gadałyśmy. I ona mówi, Ola, ty masz zupełnie inne podejście. Jak to się dzieje, nie? Że ona jest dalej w żałobie takiej po tym dziecku, które sobie wymarzyła, wyśniła, a które jest inne. A ja się cieszę z każdej pierdoły, którą Tadeusz się nauczy. No chodzi o ten początek. Bo ja początek miałam taki, że ja się ucieszyłam, że on żyje. Nie? I to mi paradoksalnie dało mi to kopa większego. Bo ja wiedziałam, że jak się urodzi, będzie przesrane. I szanse, że przeżyje 3. operację, wtedy statystyki były takie, że do 3. operacji przeżywa 25% dzieci. Ja sobie się cieszyłam, że on jest w tych procentach, nie? Więc ja miałam inne podejście z racji tego, że ja się cieszę, że on w ogóle żyje. A że jest głuchy, no trudno. Ma autyzm, no trudno. Niepełnosprawny intelektualnie, no trudno, też to przeżyje. Ważne, że żyje, nie? Więc miałam inny start. Tak, i ten pierwszy gest był wyczekany. No i potem trochę więcej gestów prowadziłam. Uczyłam się dla niego, jeździłam na różne szkolenia i mnie to pożarło trochę, bo to dla mnie było takie odkrywcze, że z kimś to nie mówi, można się komunikować, nie? A on jak pierwszy gest, drugi poszedł szybciej, 3 jeszcze szybciej. Ja kiedyś naliczyłam, że on umiał już 100 gestów. Natomiast rozumiałam je tylko ja, no bo miał bardzo trudności z małą motoryką. Niewyraźnie. Sepleniu pomikowemu, ja to mówiłam. No i to przestało być czytelne. Więc sobie myślę, on to ma robić po to, żeby sobie radzić z obcymi, a nie z babą, która go rozumie bez słów właściwie. Więc wtedy zaczęłam drążyć w sprawie obrazków, bo to zrozumiałe dla każdego. Najpierw na papierze, ale on nie lubiał tych na papierze. On był moim największym nauczycielem. Nie? To, co ja się uczyłam na szkoleniach, on mi potem weryfikował w życiu. No i zrobiłam taki segregator z symbolami, no bo skoro ma 100 gestów, no to słów potrzebuje jeszcze więcej, żeby był kroczek do przodu. To powiem wam szczerze, że to była udręka, to był ciężki segregator. Rzucał tym. W ogóle to było dla niego trudne, no bo on coś pokazywał, podawał mi obrazek z tego segregatora, ale jak się pomylił, to tylko ja mogłam mu powiedzieć, wybrałeś to i to. To było dla niego nie do sprawdzenia. Nie był całkowicie znowu zależny od tej osoby, która przeczyta ten obrazek. Dopiero tablet, który mówi, i na to też są badania i chciałabym to podkreślić, że urządzenia generujące mowę
mają jednak u dzieci ze spektrum, u dzieci ze zespołem Downa największe szanse na powodzenie, przynoszą najszybsze efekty, bo generują mowę. Jakie to jest poczucie, że ja powiem to. Można podać papierek, dorosły się odwróci, ale jak usłyszy daj mi spokój, no to już jest inna moc, nie? I to mnie znowu zbliża do ludzi, bo oni generują mowę, ja też mogę, nie? No i dzięki tej ścieżce, którą obrałaś, myślę, że jesteś w ogóle w tym bardzo wiarygodna, bo znasz to ze swojego podwórka i to ci pewnie pomaga w komunikacji z rodzicami. Tak, generalnie pomaga, chociaż no są też tacy, którzy myślą, że no jestem mamą, która się tam coś dokształciła, nieprawdziwą specjalistką, więc też im niektórym trudniej. No ale to każdy znajdzie swojego terapeutę, nie? Myślę sobie, nie każdy jest też dla mnie klientem. Ja uważam, że jest to mój zasób, że znam to z podwórka takiego domowego, nie? Że widzę też ten trud rodziców. Nie nakładam tylko wymagań, nie? Chociaż byłoby wtedy dużo łatwiej. No a powiedz, jak sobie radzisz teraz, bo Tadzik dalej przychodzi operacja, nawet kilka miesięcy temu cewnikowanie serca, więc myślę, że jesteś ciągle w takim rozedrganiu i obawie o jego serce, o jego życie. To musi być ogromne obciążenie dla mamy. Jak ty Tak. to dźwigasz? Nie myślę o tym. Staram się o tym nie myśleć. Znaczy, jak trzeba, to trzeba, nie? I miał w maju cewnikowanie serca i miałam duże dylematy, no bo jeden lekarz powiedział, że nie ruszajmy, jest dobrze, to po co ruszać. Drugi powiedział, ruszmy na wszelki wypadek. To poszłam do trzeciego. No różne tam były. Musiałam jakoś znaleźć się w tej sytuacji. Miałam duży stres, no i to wtedy no jest trudno. Co ja wtedy robię? No? Sięgam po wsparcie bliskich, nie? Mam bliskich i przyjaciół, i męża, i rodzinę. Staram się o tym mówić. Już nie staram się być Zosią Samosią dzielną, która wszystko zniesie, nie? Tylko już wiem, że jak to wyrzucę z siebie, będzie mi lżej. No i staram się jakoś nie wiem, nie myśleć za bardzo na przyszłość, nie? Jest zabieg, trzeba go zrobić. Wiadomo, że się bardzo boję, nie? Przeżywam to. Staram się w tym wszystkim jakoś zadbać o siebie, nie? Nie brać wszystkiego na siebie. Czyli teraz kiedyś, jak był mały, to siedziałam w szpitalu ciurkiem, nie? Nie wyszłam nigdzie. Teraz wiem, że muszę wyjść pobiegać. To mi daje ulgę. Muszę pójść co którąś nockę zanocować do domu. Zamienić się z kimś w tym szpitalu. Wyjść na zewnątrz. No szukam różnych sposobów wsparcia, nie? Jestem w terapii swojej. No więc szukam na każdy możliwy sposób, natomiast tak, jest to bardzo trudne i staram się też pamiętać o nim, nie? Jego przygotować, dalej używając komunikacji wspomagającej alternatywnej. Nie rozrysowujemy sobie plan dnia, że idziemy na tyle dni w szpitalu, nie? W tym dniu będziesz miał badania, pobieranie krwi, echo serca, potem odpoczywamy, pobawimy się, idziesz spać. W tym dniu będziesz miał operację, tu będziesz spał. On prawdopodobnie koncepcyjnie tego nie kuma, co to znaczy operacja. Ale wie, że idzie do szpitala, wie, że tu jest ostatnie słoneczko, czyli oznaczające dzień i domek, to znaczy, że wrócę. Jakoś to wydaje mi się, że tak mam takie wrażenie, że buduje mu to poczucie bezpieczeństwa i mimo, że nie mówi, ja z nim o tym gadam. Żeby to nie była dla niego niespodzianka. I też widzę, nie, że na przykład jedziemy do tego szpitala i gryzie palec. No i ja mu to nazywam, żeby on nie był z tym sam, żeby on czuł się widziany i słyszany, bo to jest dla mnie baza. Nazywasz emocje. Tak, No, gryziesz opisujesz palec, sytuację. myślę, że się boisz. Nie, tak mam pomysł, że to oznacza I strach. to, co mówisz, jest ważne w ogóle w komunikacji z dziećmi, żeby nazywać te emocje. Tak, nie udawać, że ich nie widzę, Tak. tylko to My jest... mamy narzędzia do tego, żeby je jakoś opisywać i interpretować. Dzieci tego nie mają. No. I to jest coś, dobrze, że to poruszyłaś, to jest coś, co też mnie tak ostatnio, no jakoś to sobie przeżywam, nie? Że na przykład Tadeusz przychodzi ze szkoły, którą uwielbia, ale jest taki smutny, nie? I jedzie w aucie taki. I ja nazywam mu, widzę, Tadek, że jesteś całkiem klapnięty. Wydaje mi się, że jesteś smutny. I co się dzieje?
zbierają mu się łzy w oczach, on się prawie rozpłakał. No ale gdyby to dusił w sobie, i teraz to jest to moje pytanie, jeżeli oni nie wyrażają tych emocji, w sensie oni, niewerbalne osoby, nie wyrażają tych emocji, nie mogą ich sobie nazwać i wyrzucić, to co się z nimi tu w środku dzieje, nie? Jak bardzo to przeżywają, jak bardzo atopowe zapalenie skóry, które ma Tadek z 3-4 lata się już z tym zmagamy, jest wynikiem tego, że on coś przeżywa i nie ma tylu możliwości, ile by powinien mieć zdrowo rozwijający się człowiek, żeby je wyrazić, wyżygać, wykrzyczeć, wymiętolić i obgadać, nie? Czyli jak się pochudzę z kopem, to od razu sobie dzwonię do koleżanki, sobie to wyrzucę i jestem zdrowsza, nie? Albo jemu nawrzucam i też jestem zdrowsza. Prawda. A oni to w sobie, gotuje się to, nie? No i potem mamy jakieś takie trudności psychosomatyczne, nie? Bóle brzucha, których też trudno im pewnie powiedzieć. Napięcia. Szczególnie jeśli ma się też taką osobowość taką włoską, można powiedzieć, wylać i już jest okej, nie? Czasami ludzie tak mają, że wystarczy po prostu to powiedzieć, może nawet wykrzyczeć, ale to zrzuca ten balast i jest okej. Jak się nie ma tej możliwości, No to musi właśnie, być co się piekło. wtedy dzieje w człowieku, nie? To jest dla mnie taka zagadka i którą staram się jakoś w miarę możliwości, bo też nie zawsze odczytam, nie zawsze przy nim jestem, nie zawsze mam w otoczeniu kogoś, kto empatycznie zauważy, co się z nim dzieje, nie? No ale to jest dla mnie też moc narzędzia do komunikacji, że ja mogę mu w jego języku i swoim powiedzieć to, i być może kiedyś tego użyje. W sensie będzie mu tak ciężko, to już będzie wiedział, okej, to, że mnie tu zatyka, że jest mi ciężko, to mama powiedziała, że to jest smutne, to powiem, że to jest smutne, nie? Czy gryzę ten palec, jak jestem wściekły, nikt nie reaguje, to kliknę, jestem wściekły, nie? No, emocje są abstrakcyjne, a czy udało ci się przekierować właśnie jego energię spostrzeżenia na jakieś takie czułości? Czy ty jakiś gest, słowo czułości od tatka usłyszałaś? No tak, no kurczę, szkoda. Teraz żałuję, że nie wzięłam jego tabletu, bo on ma tam taki katalog komentarzy. I pierwszym takim, który uzyskałam, to jest Daj buziaka. I on, jak jest mu bardzo dobrze, to klika Daj buziaka i się od razu nastawia. Powiedział mi już wielokrotnie na tablecie, kocham cię. I teraz swojej przyszywanej siostrze przy każdym śniadaniu mówi kocham cię i tak jest szczęśliwy, jak ona mu odkliknie, też cię kocham i ona to też powie werbalnie. No, to ale jest to musi ważne. być rozwalające. To jest nie? rozwalające, to nie mija, nie? W sensie rozwala mi to za każdym razem. Potrafi powiedzieć, że na przykład czeka na tatę swojego, no to klika tata, nie mogę się doczekać. I to potrafi między różnymi katalogami przejść, co jest ciekawe, że jak chce, to potrafi. W sensie ta motywacja i ten model są tak ważni, że nie mogę się doczekać. Teraz ma dziewczynę w szkole. I wczoraj to było przy kolacji, wszedł sobie na osoby, koleżanki i tam kliknął ją i właśnie Maja mówi, ty chyba tęsknisz, mu pokazała, weszła na pogadajmy o uczuciach, tęsknię, no i on kliknął tęsknię. Trochę powtórzył za nią, ale trochę się w ten sposób uczy, nie, że tęsknię i tam tą dziewczynkę pokazał, więc potrafi. Potrafi też pokazać, że się, powiedzieć tabletem, że się z czegoś bardzo cieszy. Teraz sobie przypomniałam taką sytuację. Jechał na nocowankę do Wrocławia, bo Fundacja Prodeste się przyniosła do Wrocławia i od czasu do czasu robią takie weekendy wytchnieniowe dla osób potrzebujących bardzo dużego wsparcia, czyli 1 na 1. Oni to rzadko robią z racji braku zasobów osobowych, żeby to robić częściej. No i tam jeździ z taką stałą ekipą swoich kumpli z turnusów i miał jechać jeden, z którym ma kosę. No jak mu pokazałam, że będzie on, to wtedy mnie zaskoczył, bo przyszedł na uczucia, kliknął, denerwuje mnie, boję się i jeszcze dodał imię tego chłopaka. Ja mówię, ja pierdzielę, umie. I to też trochę jest tak, że on ze mną trochę mniej pokaże, bo wie, że ja go i tak zrozumiem, nie? To jest też taka trudność, którą mają rodzice. Ja go we wszystkim rozumiem, po co ja mam go tego uczyć? No i wtedy po to, żeby z kimś obcym. I mieliśmy w tym roku na turnusie terapeutycznym i miał opiekuna takiego studenta. Oresta. Pozdrawiam Oresta bardzo gorąco. Pozdrawiam. Zapewnił mi takie piękne wakacje, bo ja miałam wtedy wolne dla siebie. I Orest, no ile tam mógł mieć lat?
nie pamiętam, powiedzmy, że no studentem, około 20, czyli do niego mu było dużo bliżej wiekowo, niż to był właściwie jego ziomal niż do mnie. I okazało się, że on Orestowi od pierwszego dnia mnóstwo rzeczy mówił na tablecie, bo on chciał gadać z tym młodym człowiekiem. W końcu po pierwsze chłop, po drugie, no pamiętasz, jak byłaś nastolatką, jak postrzegałaś studentów? No wow, fajnie, że chcą ze mną gadać. No więc on ma tak samo, nie? Ze studentem se pogadał. I mówił mu, jak mi Orest pokazywał, ile rzeczy mu Tadek kliknął w ciągu 5 godzin, to ja byłam w szoku. I znowu to jest dla mnie taka lekcja. Okej, on chce z kimś gadać, to wykorzysta to, co mu nakapało, nie? Przychodzi do mnie dziecko na zajęciach, które nigdzie nie klika na tablecie. Ma bardzo bogaty słownik, dużo więcej symboli niż tu widać. I chodzi do mnie tak mniej więcej z 2 lata z różnymi przerwami na pobyty w szpitalu i tak dalej. I naprawdę mało gdzie klika. Ma duże trudności takie emocjonalne, z zachowaniem i tak dalej. Przychodzi, biega okno, drzwi, nagle siada i klika tęsknie. Zobacz, jaką abstrakcję on mi powiedział o mnie. Że on za mną tęsknił, bo żeśmy się długo nie widzieli. No i to są takie małe kropelki, które mi pokazują, że warto inwestować, w sensie pokazywać, używać w sytuacji codziennej. Ja też używam, ale nie w ten sposób. Pokaż za mną. Jak mi nie klikniesz, to ci nie dam. No nie, ja tak nie robię. Ja po prostu klikam tak, jakbym mówiła w drugim języku, licząc, że dziecko, ono tam słucha. Nawet jak nie patrzy, nie? Często tak jest, że dzieci ze spektrum nie będą patrzeć tam, gdzie my, żebyśmy przypadkiem ich czegoś nie uczyli, ale on tam dokładnie sobie zerknie, jak kliknęłam. Ja w to głęboko wierzę i wielokrotnie się już o tym przekonałam, że potem ni z gruchy, ni z pietruchy użyję jakiegoś słowa w sytuacji adekwatnej, w takim prawidłowym użyciu, jakbyśmy my byśmy to powiedzieli. Po prostu musi się z tym poczuć bezpiecznie, musi wiedzieć, że to ktoś wysłucha. Tadek w środowisku, w którym nikt nie używa tabletu, nie używa go. Po prostu się zamyka. Czyli jest to przedłużenie po prostu tej mowy, proteza mowy, jak to nazywasz, produkt medyczny. No nie ma tego systemowo w szkołach specjalnych? Nie ma. Znaczy są przepisy, które zobowiązują, nie? I też w orzeczeniach dzieci często mają, jeżeli tylko są trudności w komunikowaniu się, to mają wpisane w zaleceniach. Natomiast no, jest to jakiś proces, który teraz też nie chcę jakoś wylewać tych z mojej frustracji, że tak się nie dzieje na co dzień. System, no już każdy gość wylewa. Aha. Tutaj na system. No ale ja chciałam powiedzieć, że to się zmienia powoli. I prowadzę też szkolenia w szkołach różnych i widzę, że ludzie chcą. Tylko to musi się zadziać powolutku. Widzę, że jest dużo trudności z tym, nie takich ogólnych. No, bycie nauczycielem to jest trudny zawód. Trochę zostawiony samemu w sobie. Nie mamy systemowego wsparcia dla nauczycieli. Nie mamy systemowych grup wsparcia dla każdej szkoły. Superwizji obowiązkowej i tak dalej. I oni też noszą w sobie różne trudności na co dzień. No i kumam, że no mogliby na własną rękę. No, jest dużo i widzę złożoność tych sytuacji. Nie lubię tak oceniać od razu, że to jest do dupy i tak dalej. Powolutku to się zmienia. No i jak mamy w sobie siły, to bądźmy tą zmianą, nie? No i ważne jest już to, że jest jakaś dyskusja wokół tego. No ty nie byłabyś sobą, gdybyś tutaj znowu jakąś nadzieją nie poleciała, więc naprawdę jesteś bardzo inspirującą, Ola, osobą. Myślę, jestem pewna, że słuchacze, widzowie też cię tak odbierają. To pokazuje, jak konsekwencja w twoim przypadku, też takie właśnie niepoddawanie się, wiara i nadzieja w to, że będzie dobrze, będzie lepiej. No i ogrom pracy, że to skutkuje. I bardzo cieszę się, że taki jest finał twojej historii. Znaczy, no nie taki finał. Ja to jeszcze trochę pożyję. to po prostu zawsze kogoś albo na emeryturę wyślę, albo jakiś finał ogłoszę. Happy end to też nie... Jest, Ola, że po prostu jesteś szczęśliwa, to chciałam powiedzieć, i że Tadzio tak się ładnie rozwija. I wierzę, że on też jest szczęśliwy, nie? Widzę jego parcie do ludzi, jak on lubi być wśród ludzi, mimo tego, że na pewno mu trudno, nie? Nie umie powiedzieć, zagadać tak, jakby chciał, ale bardzo lubię być z ludźmi. Ciągnie go do ludzi, jak gdzieś z nim jeździmy i tak dalej. Pamiętam, jak
z 2 lata temu wzięliśmy go nawet na koncert punkowy, taki, że można było przyjść z dziećmi poniżej 18 roku życia, miały wjazd za darmo. Tylko pokazał, że w pewnym momencie pokazał, że chce zdjąć sobie implant, czyli wyciszył sobie fonię, bo jednak to hardkorowy koncert był, ale siedział na takim wysokim stołku i każdemu przybijał pionę i był taki dumny, że młodzież i te stare punki mu przybijały piątkę, był taki happy. No i to jest dla mnie potwierdzenie tego, że no trudno mi to powiedzieć, bo ja to nie lubię się chwalić, nie? I to jest coś, co do dzisiaj nie umiem powiedzieć. Dobrą robotę wykonałam, nie? Powiedziałam. Super. Tak, Super. że robię, no nie tylko ja, no też reszta w otoczeniu, ale jakby, no trochę pochwalę siebie. Wytyczyłam taką ścieżkę i byłam w tym bezkompromisowa, nie? Bo nie pozwoliłam na żadną behawiorkę. Trudno mi z nią było bardzo. Nie zgadzałam się z nią z serca. Mam to jakoś w genach też, nie? Że nigdy nie robiłam nic za nagrodę i ktoś mi coś każe, to ja tego nie zrobię, nie? Jak z tą czapką. Ale i to, co chciałam, żeby Tadeusz widział w świecie, żeby jak się czuł, żeby był szczęśliwy, to powolutku tak się dzieje, no. No, prezentujemy tutaj inną metodę dzisiaj. Ja się cieszę, że na tym kanale pojawiają się różne, bo o behawioralnej też mówiliśmy i ona na pewno też jest i skuteczna i ma swoich zwolenników. No pewnie, no. U ciebie ten nurt bliskości to jest coś, co się sprawdziło i myślę, że ta metoda też znajdzie swoich Tak, no bo każdy zwolenników. poszuka według własnego też serca. No, każdy terapeuta znajdzie swojego klienta i też każdy klient znajdzie swoją drogę do szczęścia, do spełnienia, do jakiegoś ułożenia sobie życia też, nie? Nie fajnie, no a ty pokazujesz, że można sobie to życie ułożyć bardzo fajnie. A ja tym moim zawirowanym komplementem wcześniej, to właśnie to chciałam powiedzieć, że dobrą robotę zrobiłaś. Ja się tak próbuję zawsze ładnie rozgadać, a to chyba trzeba tak wprost. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Aleksandra Adamczyk. Jak chcecie zobaczyć więcej co u niej, chcecie zobaczyć Tadeusza, no to jeszcze raz powiem, blog Tatkowi od serca. Blog to jest właściwie profil na Facebooku, prawda? Zerkajcie tam. Była dzisiaj mowa o Moviku i o komunikacji alternatywnej. Zapraszam do dyskusji. Kto jeszcze tego nie zrobił, to subskrybujcie. To tyle w tym tygodniu. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Dbajcie o siebie.